Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam swoich subskrybentów, witam również oglądaczy mojego kanału, którzy jeszcze nie zdecydowali się na subowanie go. Bohaterami dzisiejszego unboxingu vintage będzie model, posłuchajcie, Buffalo F2A1. Chociaż, zaraz do tego przejdziemy, nie jest to powiedziane, ponieważ najprawdopodobniej ten model to jest wersja A2, ale zaraz do tego przejdziemy. Model Matchboxa, wydany tutaj, wznowiony przez Revela, ukazał się pierwszy raz w 1974 roku. No i był przez przynajmniej 5-6 razy wznawiany, wydawany. To jest model mojego przygody, w ogóle jak rozpoczynałem przygodę z modelarstwem w latach, koniec lat 70., przełom lat 80. Tutaj Airfixa widzimy, że jest to model wcześniej wydany, bo w 1972 roku taką samą ilustrację na pudełku Artbox miało drugie wydanie. Tak naprawdę to miało pierwsze wydanie, ale to było w takiej troszeczkę niepudełkowym wydaniu w 72, a w 74 roku już został wydany Buffalo, dokładnie w tej samej wersji, już w wersji pudełkowej, i to jest Artbox z tamtej wersji. To samo dotyczy się modelu Matchboxa wznowionego przez niemiecką firmę Revell. Artbox został zachowany, jeżeli chodzi o wersję w malowaniu brytyjskim, ale jest to również malowanie z okresu walk na kontynencie azjatyckim. Tak samo i ta. Zresztą tu widzimy, że jest w oddali, widzimy strąconego, trafionego przez pilota lecącego Buffalo samolot japoński. Ta wersja F2A1 to jest jedna z wcześniejszych wersji, która, posłuchajcie, zasiliła szeregi takich armii jak w 1939 roku zostały te samoloty skierowane do Finlandii, która toczyła wtedy wojnę z Sowietami. Następnie zostały te samoloty skierowane również do Francji, ale z racji tego, że Francja już przegrała, samoloty te zostały skierowane do Wielkiej Brytanii. No ale tutaj w Wielkiej Brytanii te samoloty nie miały zbytnio szans z Messerschmittami 109, więc Wielka Brytania przekierowała te samoloty do swoich kolonii w Azji i Pacyfiku. Tam wzmocniły, również były, posłuchajcie, używane przez Holendrów, w barwach holenderskich latały, ale z racji tego, że Indie holenderskie dość szybko padły, te samoloty zostały z kolei, tak jak i brytyjskie, skierowane do obrony Australii. I tak naprawdę większość samolotów Buffalo w wersji F2A1, F2A2 walczyły w siłach RAF, jak i również w siłach australijskich czy nowozelandzkich, jak i również częściowo Holendrzy, którzy zdołali uciec, mogli latać tak samo, startując z Nowej Zelandii, z Australii. I walczyły z siłami Imperium Japońskiego. Co prawda nie miały już później szans, zostały samolotami szkoleniowymi do 1944 roku. Chyba od 40 ostatni taki walka z japońskimi samolotami to chyba było w 1942 roku, niedaleko wyspy Midway. I na tym się ich kariera bojowa, zdaje się, że skończyła, jeżeli chodzi o siły amerykańskie, jak i również brytyjskie, i wylądowały jako samoloty szkoleniowe w Australii.
Tyle na razie, takiej pokrótce, bardzo, bardzo ogólnej, posłuchajcie historii tego samolotu. I teraz zajrzymy sobie do tych ramek. One są już oczywiście otwarte przede mnie dużo, dużo wcześniej. Ja je zresztą kupiłem z odzysku. I sobie porównamy właśnie te części. Co mam z takich luźnych części, jeżeli chodzi, powiedzmy, o model Airfixa? Ktoś przede mną, użytkownik, który wcześniej zakupił ten model, widać, zaczął się przymierzać do niego. I co mogę tutaj powiedzieć? Tak są wykonane elementy. Wszystko jest wypukłe poza, posłuchajcie, takimi, bo tutaj jak mamy nitowanie, to widzimy nity. Model jest naprawdę nieźle wykonany, ponieważ pozostałe elementy, tutaj mamy linie wklęsłe, a to, co było wypukłe najprawdopodobniej, zostało po prostu uwypuklone, tak, na tym modelu. I powiem Wam, że ten model Airfixa z 72 roku jest, powiem Wam, bardzo ładnie wykonany. Tak prezentuje się, a może zmienię scenografię, żeby było widać lepiej szczegóły. Zmieniłem, żeby nam się to wszystko nie gubiło. W każdym razie zobaczmy, jak się składają części. Mamy składane to na takie bolce. Może się uda, a może się nie uda. Pamiętajcie, forma z 70, proszę bardzo, tak wygląda. Ona jest cała uwypuklona. Tak prezentuje się detal na tym maluteńkim samolociku. Tu mamy wersję też, widzimy, morską. Tak sobie wklejaliśmy to. Dlaczego morską też? Bo tu mamy dokładnie wizjer. Był okno obserwacyjne, gdzie mógł pilot obserwować to, co dzieje się, na przykład w wersjach amerykańskich. Nie znam dokładnie samolotów, nie czytałem zbytnio o tych samolotach. W każdym razie sobie obejrzymy teraz tak to, bo winno być to skrzydło. Sobie wklejamy w ten sposób. Tutaj będzie nam wchodziło oczywiście elementy podwozia. I powiem Wam, jeżeli ten samolot ma tyle lat, to wykonany jest, posłuchajcie, bardzo, bardzo dobrze. Widzieliście ostatnio przepak smerowy hellerowskiego Messerschmitta dwuosobowego M262B. I zwróćmy uwagę, to jest wcześniejszy model chyba, ewentualnie równolatek. I powiem Wam, że wydaje mi się, że ten model jest dużo, dużo ciekawszy. Tutaj mam oczywiście też kalkomanię do tego modelu, ale niestety tutaj nie mam, do wersji amerykańska jest też, właśnie wczesna amerykańska. I mamy tutaj właśnie Buffalo F2A2 i zdaje się, że to jest Buffalo też 1, czyli w zależności od kalkomanii. No zaraz sobie lukniemy. Tak prezentują się kalkomanie. Naprawdę nieźle wyglądają. Tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, bo widzimy, że mamy czerwone pola. W zależności od którego roku będziemy model sklejać, Amerykanie używali tego typu gwiazd, jak i również były gwiazdy z czerwonym polem w środku, ale najprawdopodobniej te pola czerwone też będziemy mogli wykorzystać do brytyjskich oznaczeń. Nie wiem dlaczego w ten sposób, no ale tak widać było. I zwróćmy uwagę, jedno z pól jest bez żółtej otoczki. I tu by trzeba było zerknąć do instrukcji. Tu jest właśnie w tym takim charakterystycznym dla brytyjskich samolotów. O, i tu mamy serię B339E, Buffalo 1, grudzień 45 rok, obrona Singapuru. I to są australijskie siły lotnicze. I tutaj mamy właśnie brytyjskie to wczesne malowanie z dzielonym malowaniem od spodu, czarno tym kacze jajo mi czarny był, a tu mamy, proszę bardzo, F2A2
Malowanie tutaj z lotniskowca Lexington w 1944 roku i tu wykorzystujemy właśnie też te pola. Powiem Wam tak, jeżeli jest to wersja lotniskowa, to tutaj właśnie powinniśmy mieć możliwość właśnie zamontowania haka i faktycznie tu ten hak widzimy w tym malowaniu i czy hak znajduje się właśnie w zestawie. To jest reszta ramek i czy jest hak. Najprawdopodobniej to jest któryś z tych elementów. Mamy dwa rodzaje kół. Mamy też, uwaga, pilota. Pilocik jest. Powiem Wam, że ta figurka naprawdę jest ładnie wykonana. Mimo swojego wieku. No troszeczkę pilot jest trochę młodszy ode mnie w tym wypadku. Muszę złapać ostrość. Albo uciec z tymi elementami. I w tym momencie powinno zostać chwycone. A jak nie zostanie chwycone, to ja przesunę kawałek kamerę. I teraz widzimy. Proszę bardzo. Tak wygląda pilot. Tak wyglądają silniki w starożytnych modelach, koła, elementy wykonane tak były. Posłuchajcie. Tutaj mamy kolejny element do wnętrza. Tutaj się chyba kabinę montowało, z tego co pamiętam, ale zaraz sobie sprawdzimy. To montuje się, ten element montuje się z tyłu za pilotem w fotelu, z tego co pamiętam. No i tak jak mówiłem, mamy dwa koła. Jedno koło jest do lotniskowej wersji, dokładnie to jest do wersji lotniskowej, to jest do wersji lądowej. To jest ta seria samolotów, która była właśnie przeznaczona do Wielkiej Brytanii, jak i również następnie do Pacyfiku trafił w tej wersji uproszczonej, bez właśnie części potrzebnym samolotom na lotniskowcach. No i uwaga, wersja Airfixa posiada tak, to jest właśnie szyba od spodu w kadłubie montowana do obserwacji i tu mamy dwie szyby przednie również, jak i również pozostałe części kadłuba, części oszklenia kabiny. Właśnie w Airfixie można zrobić ją rozotwartą, z tego co pamiętam w Matchboxie było to niemożliwe. I tak prezentuje się właśnie Airfix. Tu jeszcze sobie lukniemy, jak wygląda. Ach, tak się montowało tutaj podwozie, bardzo uproszczone. Ale powiem Wam, że była niesamowita frajda, bo szukałem otworu do podwozia, ale niestety tutaj nie mogłem nigdzie znaleźć. Tak jak właśnie złożyłem to skrzydło w ten sposób, to tu się wklejało po prostu koło. Takie było rozwiązanie. Szukałem otworu właśnie, gdzie się goleń podwozia chowała. Dobrze, posłuchajcie. Na razie odsuwam części drobiazgi. Odsuwam na razie do pudełka. Tak się prezentują. Tu jest osłona silnika, tu mamy podwozie, tak samo te elementy i proszę zwrócić uwagę, że one różnią się. I tu mamy osłonę, a to jest, posłuchajcie, fotelik pilota. Gdzie jest fotelik pilota? Tutaj. Osłona śmigła, samo śmigło. No i to był Airfix. A teraz lukniemy sobie na Matchboxa. Matchbox jest powycinany, więc proszę się nie śmiać. Ja go również odkupiłem od osoby, która rozpoczęła sklejanie. Tutaj mamy jakieś tam elementy. No i powiem Wam, że jest pilocik. Bardzo bidnie wygląda w porównaniu do Airfixa, ale ten model ma inne koła. I teraz tak,
porównajmy sobie właśnie kadłuby, wykonanie Airfixa i wykonanie. Tylko proszę zwrócić uwagę, to jest wersja lądowa bez spodu. Tu mamy szybę, tu mamy bez szyby i to jest ta wersja później, wcześniejsza. Jak prezentuje się właśnie model od Airfixa. Tu mamy skrzydło i tak samo sobie weźmiemy skrzydło z Airfixa. Widnie wygląda Matchbox posłuchajcie, właśnie tu mamy uzupełnienie właśnie skrzydła, a tutaj no po prostu mamy w ten sposób to zrobione, tak? I to jest najprawdopodobniej w ten sposób się klasyfikuje. No i tutaj mamy, szybka jest w całości. Jest, powiem wam, czy topornie zrobiona, to nie, bo po prostu tak wyglądała owiewka, tutaj cała oszklenie kabiny pilota w Buffalo. Jest przezroczyste mimo upływu lat, bo nawet nie wiem, z którego roku to jest model. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Tu sobie, o właśnie, rozwiązanie silnika. To są części związane z kabiną. Jeżeli chodzi o osłonę przednią silnika, to prezentuje się tak. Tu mamy, po lewej mamy Airfix, po prawej mamy Matchboxa. No, lepiej się prezentuje Airfix. Tutaj mamy elementy wnętrza, tutaj właśnie zaraz zobaczymy, w które miejsce, czy ja dobrze wkładam. W każdym razie to jest element, który wkładaliśmy tutaj gdzieś, tak? Może odwrotnie, zaraz zobaczymy. Nie pamiętam już, powiem wam. Nie, dobrze wkładałem w ten sposób, inaczej nie pasuje. I tu mamy właśnie, kabina nam się zamyka w ten sposób. No, uproszczony bardzo model, ale powiem wam, w latach końca lat 70. ja byłem very happy, szczęśliwy z jednego i z drugiego modelu. Co prawda literatury za dużo na temat właśnie tych samolotów nie było. Były wspaniałe książki marynistyczne, którymi zachwycałem się. To mnie właśnie coś ściągnęło do modelarstwa, ponieważ filmy Tora, następnie bitwa o Midway z lat 70. No i tutaj popatrzmy, tak prezentuje się instrukcja Matchboxa. Oryginalne właśnie kalkomanie tu są. Mamy niderlandzkie, jak i również brytyjskie. Najprawdopodobniej jest to nowozelandzkie malowanie. Zaraz zobaczymy, jak jest opisane. O właśnie, i tu jest, posłuchajcie, super. Tu mamy w języku angielskim właśnie, jakie farby mamy przyjąć. A tu sobie porównamy jeszcze pilotów. No powiem wam, no jednak pilot z Airfixa, Brytyjczyk, prezentuje się super. Ale wtedy człowiek był naprawdę szczęśliwy, że był pilocik. Tak się prezentują starożytne instrukcje. Tyle było części w modelach i powiem wam, że było naprawdę fajne czasy, bardzo dobrze je wspominam. Jak widzicie, silniki były w ten sposób uproszczone, czyli po prostu był ten przód tylko widoczny, bo po zamknięciu i tak tylko tyle było widać. Nie trzeba było budować całego modelu silnika.
No i można było właśnie też sobie zrobić wersję, powiedzmy, tutaj widzimy celownik tak samo, wersję, o właśnie, tutaj do tych farb miałem wrócić, jak one się nazywały, Flash, Green, następnie Gunmetal, Insignia Yellow, czyli tak jak teraz mamy, Airframe White, Skytype S, Olive Drab, Dark Earth. Powiem wam, po prostu było ziemiste, tak, nie było tyle, szukało się takie. O, i tutaj były detale pokazane, jak mamy pomalować właśnie samolot, elementy, powiedzmy podwozia, koło, jak trzeba było pomalować. Taka instrukcja starczała. No teraz te samoloty są, powiem wam, naprawdę no może nie to, że łezka się wokół kręci, ale powiem wam, że jak patrzę teraz na te modele, pamiętajcie, że te samoloty są rówieśnikami, jakość jest niesamowita. Czy tutaj zwróćmy uwagę, mamy w ten sposób to, no mamy mniejsze te skrzydła w Matchboxie, ale podobnie zrobione, no są bardzo gładkie, tak. Airfix tutaj no niestety kładzie Matchboxa na łopatki. Dobra, moi mili, to tyle, bo tu można by było ciągnąć, gadać, wspominać. Bohaterami mojego dzisiejszego unboxingu był po prostu Brewster Buffalo F2A w wersji 1, jak i również 2. Dziękuję wam za uwagę. Jak macie jakieś ciekawe wspomnienia z tymi modelami, piszcie. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.